Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj bardzo ważny temat, salony. Każdy, kto mieszka w bloku, no większość ludzi mieszkających w blokach i nieraz osoby mające dom też borykają się z niewielkimi salonami. Co zrobić, aby to pomieszczenie było wygodniejsze, wyglądało na większe, aby było po prostu bardziej funkcjonalne i przyjemne dla nas. Dzisiaj właśnie o tym powiem. Będzie takich 11 pomysłów, 11 trików, haków, które mam nadzieję pomogą Wam, aby Wasz salon, całe mieszkanie było przyjemniejsze. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy radzicie sobie z takimi niewielkimi pomieszczeniami. Piszcie śmiało w komentarzu, podpowiedzcie innym i mnie również. Proszę, naciśnij przycisk subskrypcja, jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, daj łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A teraz poświęć tylko kilkadziesiąt sekund dla sponsora tego odcinka. Lettuce Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. Jest to dobrze przemyślane. Sklepy płacą prowizję, którą Lettuce Shops dzieli się z Wami. Taką prowizję możecie wypłacić na swoje konto lub na PayPal. Dostajecie prawdziwe pieniądze, a nie bon czy zniżkę. Po zalogowaniu się mamy prawie 3000 sklepów, w tym Allegro, Empik, Ole Ole czy Home & You. Ważne! Codziennie pojawiają się gorące cashbacki, dzięki którym możemy zyskać jeszcze więcej. Na przykład teraz w sklepie Empik jest zwiększony cashback aż do 7,2%. Tak więc warto zobaczyć, bo w Empiku kupimy również rzeczy do wystroju domu. Wystarczy, że z tego poziomu przejdziemy do sklepu lub zainstalujemy wtyczkę i później dokonamy normalnego zakupu. I tutaj kupujemy tak jak w każdym innym sklepie internetowym, czy normalnie to robimy na Allegro. Z tą różnicą tylko, że żywa gotówka, a nie bon wraca nam na nasze konto bankowe lub PayPal. Ok, a teraz pierwszy taki trik, który przyczyni się do tego, że Twój salon będzie optycznie większy. Bardzo często jest tak, że w małych pomieszczeniach stawiamy prostokątne, kwadratowe meble, bo są bardziej funkcjonalne, bardziej można je do siebie dostawić. No, wydaje nam się, że tak jest lepiej. I tak jest lepiej, tak jest praktyczniej, ale nie z wszystkim. Słuchajcie, tego typu meble są fajne. Faktycznie są bardzo praktycznie, ale warto, serio, warto na przykład stolik kawowy albo sofę zrobić lekko obłom. Stolik może być całkowicie okrągły, może być zakrzywiony po prostu. Coś, żeby przełamało nam te wszystkie proste kanty. Pomieszczenie, gdzie znajdują się proste meble i do tego w połączeniu z zaokrąglonymi wydaje nam się większe. Dany mebel okrągły, oczywiście wymiary są ważne, trzeba patrzeć na wymiar, ale ma swój wymiar, ale on wygląda na mniejszy po prostu. A druga rzecz, mając wszystko w jednej bryle, no jest to takie trochę powtarzalne. Dlatego poeksperymentujcie, dajcie na przykład stolik zakrzywiony, komódkę z zakrzywionymi rogami albo sofę z jakąś lekko obłą. Ok? Lecę do punktu drugiego. Wiem, że nie każdy to lubi. Wiem, że nie zawsze lubicie mieć kuchni otwartych na salon, ale też wiem, że to się sprawdza. Ale nie tylko mi chodzi tutaj teraz o kuchnię otwartą na salon. Piszcie śmiało w komentarzach, no co sądzicie na ten temat. Nie tylko chodzi mi o kuchnię otwartą na salon, ale nawet na hall. Żeby, jeżeli mamy możliwość na przykład zrobić drugie przejście, mamy ścianę działową, możemy wybić przejście do drugiego pokoju, tam zrobić jadalnię. Jeżeli mamy dwa wejścia, mamy wejście duże, to pomieszczenie jest dzięki temu większe optycznie. Chociaż tutaj i fizycznie faktycznie, ale optycznie na pewno. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy lubi kuchnię otwartą na salon, ale zdaję sobie sprawę, że to jest dobre rozwiązanie w małych pomieszczeniach. Co myślicie? Co sądzicie? Lecę do punktu trzeciego. W takich pomieszczeniach bardzo ważne jest światło. Dlatego jeżeli masz taką możliwość, to zrób eksperyment i nie daj firan sobie w oknie, żeby światło dzienne wpadało do tego pomieszczenia. Naprawdę sprawdza się to. I ja wiem, że nieraz mamy wścibskich sąsiadów, no i nie możemy mieć takiego otwartego okna. To co? To ok, firanki jak najbardziej mogą być, tylko zrób je białe, jasne, delikatne i najlepiej proste, niepofałdowane. Najważniejsza sprawa,
od samego sufitu do samej podłogi, żeby to wydłużyło, powiększyło po prostu tą przestrzeń. A biała taka tkanina, biały taki materiał też optycznie powiększy nam materiał. Czyli jeżeli nie musisz, spróbuj, nie daj firan. Jeżeli musisz, lubisz, chcesz, daj, ale żeby to było od sufitu do podłogi i najlepiej nie pofałdowane, a prosta taka firana biała. Czwarty punkt to podłoga. Podłogę najlepiej zrobić, nawet jak mamy połączone z kuchnią, jednolitą. To trochę zależy od układu, bo jeżeli to jest wnęka w kuchni, to nie jest to taki wymóg. Ale jeżeli to jest aneks taki kuchenny, połączony naprawdę z salonem, to najlepiej, jeżeli ta podłoga by była jednolita, nawet z przedpokojem, z holem. Jeżeli robi się strefy, oczywiście, jeszcze nawet o tym dzisiaj wspomnę, robi się strefy w pokojach, takich niedużych, ale jeżeli chcesz faktycznie, żeby to wyglądało tak elegancko i optycznie na duże pomieszczenie, to najlepiej zrobić w jednej podłodze. Niech to będzie jakiś panel, niech to będzie płytka, nie drewno, jeżeli masz tam kuchnię, bo niestety drewno bardzo szybko zniszczysz. Piąty punkt. Tu jestem bardzo ciekawy Waszego zdania i Waszej opinii, bo rzadko się to robi, ale ja uważam, że to jest dobry pomysł. Meble na kółkach. O co chodzi? No, jeżeli to jest małe pomieszczenie, musi być funkcjonalne. Bardzo często na danej sofie, rogówce śpimy. Taki stolik kawowy fajnie by było wtedy lekko przesunąć, przestawić i rozłożyć sobie tą sofę. Albo masz jakiś barek, coś takiego, lubisz mieć pod ręką, gdzie odłożyć laptopa, szklankę, cokolwiek, ale nie chcesz, żeby zagracał Ci pokój, ten mebel, to może wtedy warto wywieźć go do kuchni, tak? Jeżeli już go nie potrzebujesz. Raz jest tu, raz jest tu. Warto pomyśleć o tym i zrobić takie meble na kółkach, po prostu takie funkcjonalne. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja powiem w kolejnym punkcie również o meblach. Jeżeli nie chcesz tych kółek, albo chcesz, ale na przykład tylko w stoliku, to i tak, kupując meble do małego salonu, warto kupić meble na nóżkach, aby one były optycznie lekkie. Wszystkie meble, komódki, konsole, sofy, które są podniesione, dają nam tą przestrzeń. Naprawdę dużo lepiej się to sprawdza. Zaufajcie. Kolejny punkt. Powiedziałem, że wspomnę o strefach. Tak, ważne jest, aby wydzielić strefę, ale szczególnie ostatnio zauważyłem, że jeżeli mamy ten luksus i mamy sofę i mamy miejsce jeszcze na stół, a często salony są połączone z jadalnią, z mini jadalnią, to robimy przegrody między stołem a na przykład sofą. Przegrody często teraz robimy na przykład z lameli, takie ażurowe. Nie, to nie jest dobry pomysł. Bo po pierwsze faktycznie i fizycznie to zabiera miejsce, po drugie wizualnie, mimo że to jest ażurowe, przechodzi światło przez to, to też to nie pomaga w tym, aby to pomieszczenie optycznie było lżejsze. W takim przypadku lepiej postawić na wydzielenie stref oświetleniem, ewentualnie sufitem, tak żeby odznaczyć miejsce nad stołem jako jadalnię, może być obniżony powiedzmy punktowo tam sufit, może być jakaś fajna designerska lampa, ale nie dodatkowy mebel. Nie, jeżeli mamy możliwość, możemy sofę odwrócić plecami do tego stołu i to też automatycznie wydzieli nam te strefy. Teraz trochę o stylach, o formach i dorzucę swoje tam 3 grosze, które często wspominam. Co się sprawdza w takich pomieszczeniach? Jaki styl? Akurat mamy to szczęście, że modne akurat trendy sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach. Mówię o stylu boho, japandi, minimalizmie. Styl boho, japandi jest bardzo przytulny, taki naturalny i to właśnie idealne będzie dla osób, które lubią, żeby ich pomieszczenie było takie domowe. Minimalizm, jak wiemy, no jest bardziej surową formą, ale też właśnie w niewielkich pomieszczeniach się sprawdza, no bo jest niewiele wszystkiego. I właśnie tu też swoje 3 grosze.
no to pomieszczenie nie może być zawalone, zagracone. Starajmy się nie dawać tam mnóstwa pierdół na półeczkach ustawienia. Ja wiem, że wspominałem o tym nieraz, ale dla tych, którzy widzą mnie po raz pierwszy, to wspomnę, lepiej tego unikać. Jak najmniej pierdół. Będzie i praktyczniej, i ładniej. 9. już punkt. Wspominałem o świetle, który wpada do naszego domu, że jest ważne, aby było go jak najwięcej, tak. A co zrobić, żeby było jeszcze więcej? No fajnie dać duże lustro. To jest o tyle fajnie, że to może być jako ozdoba, ale na pewno, szczególnie jak damy naprzeciwko takiego okna, albo w ten sposób, żeby to światło się odbijało od niego, na pewno to też powiększy nam optycznie to pomieszczenie. Takie lustro może być ozdobą. Możemy zamiast obrazu w ładnej ramie dać, możemy dać je stojące na ziemi, w zależności gdzie mamy miejsce, jak chcemy je ustawić, ale na pewno sprawi to, że mamy jaśniej w danym pomieszczeniu i ładniej. Zawsze to powtarzam i nadal się tego będę trzymał. W małych pomieszczeniach nie zawsze muszą być jasne kolory. Absolutnie. Jasne kolory faktycznie pomagają w tym, że to pomieszczenie jest optycznie większe. Ale jeżeli Ty się dobrze czujesz w ciemniejszych kolorach, to jasne, Ty możesz sobie zrobić granatową ścianę z tyłu. Nie ma problemu. Granatową sofę. Jeżeli obawiasz się albo martwisz się, że z czasem będzie Ci to przeszkadzało, to na 100% lepiej postawić na jasne barwy. Ale jeżeli lubisz te ciemne kolory, to pokombinuj z zasłonkami, ciemniejszymi zasłonkami, poduszkami, może jakiś obraz z ciemniejszym wzorem. Dzięki takiemu rozwiązaniu na pewno pokażesz siebie bardziej, zaakcentujesz, że lubisz również inne kolory, nie tylko inne barwy, nie tylko jasne, ale nie zepsujesz tego. Bo przy ciemnych kolorach, przy zabawie ciemnymi kolorami faktycznie trzeba wiedzieć, jak połączyć te kolory, aby to wszystko zgrało i nie zrobiło takiej jaskini w małym pomieszczeniu. Można, oczywiście można, ale jeżeli nie czujesz się mocny, to faktycznie lepiej iść w te jasne kolory plus fajne, ciemne dodatki. Mówiłem o świetle? Wiem. Mówiłem o świetle dziennym, ale teraz powiem o oświetleniu sztucznym. Ja wiem, to jest taki standard, ale trzeba o tym wspomnieć, bo gra światłem jest bardzo ważna. Dla mnie co jest ważne, aby zaakcentować właśnie ewentualne strefy, jeżeli takie będą, jeżeli zapalę sobie światło, było faktycznie jasno w małym pomieszczeniu. Można to oczywiście zrobić światłem głównym na suficie. Kinkiety super sprawdzają się, ale nie sprawdzi się w małym pomieszczeniu lampa stojąca. Ona może być, jak tutaj dla mnie ona jest ozdobą, może być ozdobą, ale w małym pomieszczeniu zabiera jeszcze miejsce. No to nie wiem, czy warto, wolałbym pewnie kinkiety zrobić. No mam nadzieję, że takie 11 trików, 11 punktów pomogą Wam stworzyć wymarzony salon nawet w małym pomieszczeniu. Dajcie proszę znać, czy przyda Wam się to, jakie Wy macie pomysły na małe pomieszczenie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to. Dajcie łapkę w górę, bo to, tak jak wspominam, motywuje. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!